Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Quadron, a moim dzisiejszym gościem jest Kosa. Siema. Od razu muszę się Ciebie zapytać, dlaczego Kosa? O rany, to jest w ogóle związane z takim moim przeżyciem, jak miałem 15 czy 16 lat, ale nie wiem, czy chciałbym o nim rozmawiać. Okej. Nie jest to nic takiego agresywnego, w sensie, no bo sama nazwa kojarzy się Tak. bardzo agresywnie, No właśnie. nie? Czy coś w tym stylu. Nie jest to tak, ale jest to bardziej taka prywatna. Rozumiem, nie ma problemu, nie? ale rzeczywiście tak jest, Zostawimy. że Tak. gdzieś ta Kosa tak się raczej nie ma Negatywnie dobrego. nacechowana, a ja nie A jestem nie taką jesteś osobą. negatywny, dokładnie Właśnie dlatego o to chodzi. chciałam zapytać. Tak, i to nie do końca do mnie pasuje, no ale przylgło mi to jakoś i po prostu już się z tym noszę od... Ale fajny, dźwięczny chociaż. Tak, Kosa, Bo tak no. łatwo zapamiętać. No. Ale no, rzeczywiście ta Kosa tak mi nie do Tak. końca pasowała, dlatego chciałam poznać historię, ale rozumiem, że możesz chcieć ją zachować dla siebie. Ale miałem paru klientów takich, którzy się bali, nie? W sensie ktoś mnie tam polecił jako tatuażysty, ale słyszeli Kosa i wiesz, z takim bardzo mocnym dystansem do To mnie, ciekawa nie? anegdota. No, gdzie ja to jakimś takim bardziej misiem jestem, kurczę, nie? Słodkim, no nie do końca, ale powiedzmy No tak, nie, no bo niż jakimś tam na pewno kurczę, bardziej bliżej gangsterem, Ci do nie? słodkiego wisia Tak, niż do tak, Kosy. no. Ale dobrze, słuchaj, jak długo tatuujesz? Generalnie, jeżeli miałbym określić mój pierwszy tatuaż, który wykonałem na skórze, na człowieku, no to będzie 1999 rok. Kawał czasu. No, natomiast no, było to takie totalny underground wtedy, nie? To tak wyglądało. Ja obdzwoniłem wszystkie studia tatuażu, no, wtedy troszeczkę inaczej ta branża wyglądała. Chciałem pójść na zmywak do studia tatuażu, żeby podejrzeć troszeczkę. Natomiast 3-4 lata się bujałem z tym w domu i dopiero chyba w 2004 roku tak jakoś zacząłem pracę w hardline w Rybniku. Nie, wcześniej jeszcze w rock'n'rollu w Edynburgu. No, taki krótki epizod był, nie? No więc już troszeczkę... Generalnie podróż na zagranicę była krótka, czy... Wtedy chyba poleciałem ten pierwszy raz 2 miesiące, mi się wydaje, że tam pracowałem, nie? Tylko że miałem już dogadane tak jakby, że będę w hardline pracować, nie? A to jeszcze tak wyszło dodatkowo po prostu, nie? No, więc nie wiem, czy 99, no tak, no technicznie wbiłem komuś pigment w skórę, więc to będzie 23 lata, nie? A tak Pamiętasz to? Tak, oczywiście, no. W ogóle jeszcze jak miałbym powiedzieć o swoich, nazwijmy to babolach, no to by było chyba z 24 lata, bo jeszcze parę takich sobie tatuaży sam zrobiłem, żeby zobaczyć w ogóle z czym się to je. No to były czasy, gdzie samemu się lutowało igły, palce miałem poparzone, musiałem w ogóle do szpitala jechać z poparzonymi paluchami. Byłem tak podjarany, chciałem zrobić ten tatuaż dzisiaj, jak przyszedł ten sprzęt. No i co, zacząłem lutować te igły, popaliłem sobie palce, no i przez 2 tygodnie nie umiałem w ogóle, nie miałem czucia w opuszkach, nie? Więc to takie czasy były po Ale prostu. to ciekawe doświadczenie. No teraz to jest abstrakcja, nie? W ogóle wiesz, wchodzisz na stronkę, zamawiasz i w następny dzień masz co chcesz, nie? Jasne. A tu jednak trzeba było ustawić maszynkę, wiesz, no. Ale to miało swój urok, nie? Oczywiście. To było fajne. Wspomniałeś o igłach, ale do tej pory pracujesz na igłach, nie na kartridżach. Tak. Ja miałem krótki epizodzik, jeżeli chodzi o kadridże, natomiast praca taka efektywna dla mnie, bo ja robię dosyć duże powierzchnie bardzo często. Łatwiej mi się pracuje na igłach, standardowych, klasycznych igłach z tubami, więc no praktycznie oprócz jakichś tam paru miesięcy, gdzie chciałem się przerzucić na te kadridże, no nie siadły mi za bardzo, więc wróciłem do igieł i do tego momentu jest super. No jedyny minus jest taki, że trzeba przygotować więcej maszyn, tak? Że jest troszeczkę więcej roboty, no ale to tak jakby to nie jest minus, po prostu trzeba to zrobić, nie? Jasne, to też jest super, powiem Ci, dla mnie to też jest zaskakujące, bo większość osób, z którymi rozmawiam, dalej pracuje na kartridżach mimo wszystko niż na igłach. Może dalej to jest złe określenie, ale rzeczywiście może przerzucili się na te kartridże i na tych igłach nie tatuują, więc jesteś gdzieś tam chyba w mniejszości mimo wszystko. Chyba no już totalnie, nie? To już będzie parę procent mi się wydaje. Aczkolwiek no my mamy tak jakby, bo studio mam dosyć duże, bo pracują mnie 10 osób. Są osoby, które pracują na kadridżach, są osoby, które pracują
na igłach, albo robią miks, nie, totalnie. Czasami wolą na przykład to sobie wycieniować na kadriżu, bo jest miękciej, jest delikatniej, a kolor wolą wbić na mocnej maszynie, na bardziej direct pracy, na jakieś, na igłach po prostu, Jasne. nie? Pracujesz też na jakiejś z naszych maszynek? Pracuję na Spike'u i pracuję w zasadzie na Spike'u od samego początku. Nie wiem ile to będzie lat, ale sporo. Kiedy powstała w ogóle marka Equalizer? 8 lat temu? 9 lat temu? Na pewno sporo. No, więc no jak się pokazała ta maszyna, no to od razu żeśmy wzięli do potestowania i Spike został do teraz ze mną. W zasadzie mam chyba 3 nawet Spike'i. Głównie używam ich do cienkich linii. Jest to charakter pracy tej maszynki jest dla mnie perfekcyjny pod to, co ja robię. Więc jest to moja taka maszynka daily. Więc jesteś nią zadowolony. Bardzo, no kurczę, to bym nie działał nią, jakbym nie No był, jasne, nie? że Tyle tak. lat, bo Tak, bo to Bo- o to chodzi, że macie już po prostu Tak. bardzo długie stosunki ze sobą. no tak, no to przewinęło się jeszcze parę dziesiąt innych maszyn, bo ostatnio tak podliczałem, pracowałem na przeszło 250 maszynach w swoim życiu, tak jakby Naprawdę dużo. troszeczkę sam sobie zbudowałem też parę maszyn, tak po prostu Fajnie. for fun, więc, ale nie pracuję na ani jednej, więc nie no spoko. I u nas w zasadzie w studio, powiem Ci szczerze, większość osób ma jednak tego Spike'a, nie? Bo ma małe wibracje ta maszyna, jest leciutka, jest ta wersja Spike Mini. Ja akurat wolę tą większą opcję z możliwością manipulacji skoku, bo czasami lubię sobie tam zrobić większy wysuw czy mniejszy. No, także jak tak sobie teraz przypominam, to chyba wszyscy nawet mają tą maszynę, nie? Super. No, więc wydaje mi się, że jest to dobry staw po prostu. No nie? musi być, skoro tyle ludzi pracuje u Ciebie w studiu, a masz ich wielu, jak wspomniałeś, ale samo Twoje studio jest niesamowite, wręcz nazwałabym to projektem, tak? Bo niszowi to można powiedzieć, tak, że Tak. to jest projekt. Cały opowiesz trochę o tym? Tak, generalnie projekt niszowy, możemy to tak nazwać. Jest to tak jakby idea stworzenia miejsca, w którym ma powstać, w zasadzie powstaje już, bo to się dzieje, to nie jest abstrakcja, wiele różnych form artystyczno-usługowych, czyli na ten moment no, mamy bardzo duże studio, bo za 2 tygodnie otwieramy drugą część studia i będziemy mieli studio 384 metry kwadratowe, więc jest całkiem spoko. Niesamowite. Jest duże. Nie chciałem go też przyładować, także to nie jest studio, gdzie jest 70 stanowisk, nie? Tylko mamy swoją przestrzeń, mamy tak zwany chill room, mamy fajny socjal, gdzie sobie możemy też pochillować, mamy dużą przestronną recepcję komfortową, nie? Na takiej zasadzie. Tam jest to moje studio Speak in Color. Dodatkowo stworzyłem jeszcze w kolaboracji troszeczkę barbershop, Przekat, który też otwieramy za 2 tygodnie. W zasadzie to nie wiem kiedy to pójdzie, więc w lipcu otwieramy się. No i koncept na dalszy rozwój jest taki, mam jeszcze 2 budynki tak jakby tam, bo ja jestem właścicielem tego projektu. W jednym budynku chcemy zrobić apartament, bo mamy bardzo dużo osób, które przylatuje do nas się tatuować. Super. A no, Wodzisław, czyli miasto, w którym mam studio, jest dosyć małe. Jest tylko jeden hotelik w centrum, więc jest troszeczkę za ciasno. Chcę stworzyć studio masażu balijskiego też. Niesamowite. No, ale nie, bo tu chodzi o to, że to się wszystko spina w jednym klimacie troszeczkę i zazębia się. My potrzebujemy wszyscy masażu, To prawda. bo mamy problemy z plecami, nie, i tak dalej. Barberzy też, więc już to się zaczyna zazębiać. Dodatkowo chcemy to zrobić też w takim klimacie troszeczkę bardziej prawdziwym, mniej komercyjnym, bo całość jest taka mocno loftowa, undergroundowa. Chcemy otworzyć restaurację street foodową tam w przyszłości. Będzie to dosyć duża restauracja, bo będzie mieć około 250 m2. To jest taka przyszłość za parę lat i chcemy otworzyć kawiarnię speciality, bo mam zajawkę na maksa na kawę, nie? W sensie zakochałem się też w tym parę lat temu, wciągnęło mnie to tak jak tatuaż 20 lat temu
i nie wiem, i czuję ten flow taki po prostu z No to tym, nie? koniecznie. No, restauracji nie będziemy prowadzić, bo to nie jest tak jakby... Twoja zajawka. Tak, to uwielbiam jeść, to żeby nie było, nie? W sensie, natomiast to jest ciężki orzech do zgryzienia i ja myślę, że bym się tam po prostu nie odnalazł w tak jakby w prowadzeniu, nie? Natomiast jeżeli chodzi o tą kawiarnię, to 100%, nie? Bo też chciałbym pojeździć na różnego rodzaju eventy i tak dalej, nie? Nauczyć się czegoś, nie? No, więc... No i będziemy mieli ogród, nie? I to jest w centrum Szczęka mi miasta. opada. To jest No, niesamowite, jakbym więc- słyszała o czymś abstrakcyjnym, a to jest naprawdę... No, i to tak jakby podstawą jest studio tatuażu, nie? Żeby to rozwijać wszystko, bo chcemy, charakter tego miejsca ma być wokół tak jakby tych ludzi, którzy się tatuują, nie? Czyli to nie będzie żadna kawiarnia, po prostu jakaś tam, wiadomo, marmury itp. itd., tylko żeby te osoby się dobrze, komfortowo tam czuły. To samo jeżeli chodzi o restaurację i całą resztę, nie? No. Coś pięknego. No naprawdę brzmi jak sen, a ten sen już się ziścił w jakiś No, jest sposób, już, bo już jest jesteśmy bardzo duża część. w 40% tak myślę, nie? Tak jakby no, Fantastycznie. 2 lata budowy. Problem jest taki, że no, to jest działka totalnie w centrum miasta, nie? To jest małe miasto, ale jest w centrum, a to jest stare miasto, z 1200 roku jest Wodzisław, więc tam wszędzie są problemy związane z konserwatorem i z archeologiem, bo tam są stare mury, tu jest stary kościół, tu jest coś tam i tak dalej, nie? Część mojej działki jest na Starym Młynie, gdzie benedyktyni czy ktoś tam w XVII wieku ogarniali mąkę i ważyli piwo, nie? Część jest na plebanii, nie? Także wiesz, to jest, a to są stare rzeczy, nie? Więc tak jakby te procedury są dosyć długie, nie? Żeby to ogarnąć. Niesamowite, No. to jest naprawdę No. coś fantastycznego. Muszę tam po prostu pojechać No i zapraszam. to jak najszybciej, bo teraz to już chyba nie zapomnę o tym długo. Powiem Ci więcej, nawet kilka tygodni temu przeprowadzałam wywiad z Maxem Pniewskim i też rozmawialiśmy podczas wywiadu o Twoim studio, Okej. że to jest coś niesamowitego, że kiedyś zupełnie inaczej podchodzono do tematu tatuaże i jakby ktoś rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy z Maxem, kiedyś powiedział, że będziesz mógł się napić kawy, wiesz, w studio tatuażu czy pójść do barbera, to było coś Tak. nierealnego, a teraz ziszczasz te wszystkie Tak. marzenia, plany. To jest też kwestia moich podróży, nie? I tak jakby przeżyć i tego, czego mi brakowało w moim małym mieście, a jestem patriotą lokalnym, kocham moje miasto. No i chciałem tak jakby ziścić, zaimplementować te wszystkie rzeczy, które przeżywałem przez te moje podróże, a których mi brakuje, więc jeżeli ich nie ma, no to musiałem ich sam tam stworzyć po prostu, żeby były, nie? No po prostu nie. Teraz to jest normalnie, No. wiesz, można zwiedzać sam Twój budynek cały No, dzień. no, może to w ogóle zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Będziemy mieli taką malutką galeryjkę. Nie będzie to duża, ale mam bardzo dużo przyjaciół, którzy by się chcieli powystawiać. Jasne. No, mój profesor się będzie wystawiać tam, także to jest w ogóle Fantastycznie. dla mnie zaszczyt totalny, nie, Oczywiście. że profesor mój sam zadzwonił i mówi, kurczę Kazik, otwierasz galeryjkę, no to chciałbym Ci się tam wystawić, nie? No to wiesz, aż łzy poleciały po prostu, tak. nie? No. Także no wszystkie te marzenia, które miałem jakoś tam, nie? Mam teraz ten kawałek ziemi i mogę sobie to tam powolutku ogarniać, nie? No po prostu życzę Ci jeszcze więcej sukcesów, samych sukcesów i rozwoju tego w takim kierunku, jak chcesz. Dawno temu wymyśliłeś to wszystko? Powiem Ci tak, ja chciałem już tak jakby studio stworzyć z galerią, jak otwierałem Speak in Color, otwierałem w 2013 roku. 2011-2010 to był moment, gdzie zacząłem myśleć o tym, w jakiej formie. Natomiast no, nie miałem takiego know-how, tak jakby, żeby zrobić takie większe przedsięwzięcie. Musiałem się tego nauczyć. Budżet tak samo, nie, bo to jest duża działka, to jest 2500 m² działka w centrum miasta, więc tu też tak jakby trzeba było budżet nazbierać i ogarnąć to wszystko. Więc majaczyło mi to po prostu od momentu, jak chciałem studio otworzyć, nie? Tylko no, czekałem na ten moment, nie? No, może jest ten moment teraz taki troszeczkę, wiecie, nie? Tu się dzieje to, tu się dzieje to, tu się dzieje to, nie wszystko jest dobre, co się dzieje, no ale bronimy się w tym wszystkim, więc... Taką oazę zbudowałeś. No tak, nie? Enklawę po prostu, nie? Można się schronić od tego No, całego zła, tak, które nas tak. otacza i które przybija. No.
Jedna z idei, tak jakby, to ma być miejsce też takie bardzo, że każdy będzie sobie mógł powiedzieć, co myśli, nie? Takie totalnie wolne od tego wszystkiego, co się dzieje, nie? Złego. Oczywiście. Nie? Żeby można się było wyciszyć, przyjść w klapkach czy bez, po prostu, nie? Nikt nikogo nie będzie oceniać, nie? Przychodzisz i jesteś sobą. Coś pięknego. Życzę Ci naprawdę, tak jak powiedziałam, samych sukcesów i Twojej ekipie i całemu temu przedsięwzięciu, temu projektowi. A dziękuję Ci bardzo, Dzięki że śliczne, znalazłeś dzięki. trochę czasu dla nas dzisiaj i do zobaczenia za tydzień. Piona.